Cześć, witam serdecznie, tu ja Paulina i kanał Innymi Oczami. Dzisiaj przychodzę z Wami do Was z tematem i ze szklanką wody i kolejna seria z cyklu Porozmawiamy o. I tak, chciałam Wam opowiedzieć na temat Kacpra i jego problemów właściwie i jakie nasz syn ze spektrum ma po prostu problemy w szkole. No i nie tylko przede wszystkim, bo problemy są różnego rodzaju i nie tylko dotyczą szkoły, ale takiego życia codziennego, bo to wszystko tak naprawdę przekłada się też na życie codzienne. To nie jest typ dziecka, który inaczej się zachowuje w szkole, inaczej się zachowuje w domu. To samo pokazuje też w domu i gdziekolwiek indziej z nim idziemy. To, co widzicie nieraz na niektórych filmikach, że Kacper jest grzeczny, to są tylko po prostu bardzo mega dobre momenty, z których się bardzo ogromnie cieszymy. Ale jest rzesza momentów i jest ich multum, w których po prostu jesteśmy bezradni i po prostu nie wiemy, jak temu zaradzić. No i dlatego Kacper potrzebuje w tym momencie pomocy i to pomocy ze strony lekarstw na wyciszenie, na uspokojenie, na wyregulowanie się przede wszystkim, bo Kacper stał się po prostu trudniejszy. Jak był mniejszy, mieliśmy z nim problemy tak samo, tak, bo przykładowo przez brak komunikacji nie rozumieliśmy go, on nie rozumiał nas. Po prostu od takiego malutkiego, nawet niemowlaka, po prostu ciężko było o spanie w nocy, w ciągu dnia. Najciekawsze było to, że po prostu jako dziecko, małe niemowlę, po prostu nie chciał pić. Nie chciał pić, po prostu dziwiliśmy się, dlaczego tak jest. No i był po prostu, można powiedzieć, nastawiony tylko na pokarm sztuczny, mleko. Nie dał się karmić z piersi i w ogóle. Później nastały problemy typu natury sensorycznej. Na przykład jak odbieraliśmy go z przedszkola, były momenty, gdzie Kacper, przykładowo było 30, no nie wiem, no może przesadziłam, było ciepło na placu, tak, że się szło rozebrać do krótkiego rękawa. Z rana często nosiło się kurtkę, bo jeszcze rano było chłodno. Może to była taka późniejsza wiosna, ja bym powiedziała. Były momenty takie, że Kacper nie rozumiał, że na dworze temperatura jest wyższa niż po prostu w pomieszczeniu gdziekolwiek i z odczuwaniem ciepła i zimna bardzo miał problemy. No i z tego powodu nie chciał na przykład ściągnąć kurtki. Był mniejszy, wracając jeszcze przed czasy, przed przedszkolem, jak była zima, nienawidził rajstop. Nienawidził rajtus. Jak były rajtusy, to je ciągle ściągał i bardzo płakał. Ciągnął je w nieskończoność i tak dalej. To są takie problemy natury sensorycznej, bym powiedziała. Kolejny problem jest taki, że były momenty, gdzie Kacper coś robił. Ze zrozumieniem tych po prostu konsekwencji takich, no nie wiem, rozburzyły mu się klocki i wieża się przewróciła, czegoś nie umie zrobić i totalna frustracja. I ta tolerancja swojej frustracji była wówczas bardzo niska. Na razie próbuje z tym walczyć, w tym momencie już lepiej się zrobiło z tym, bo walczy, próbuje aż do skutku, ale jak już naprawdę nie może, zaczyna płakać, a kiedyś to było po prostu odwrotnie i mógł po pół godziny płakać i wrzeszczeć i przez pół dnia był sfrustrowany i nic po prostu nie chciał z nami współpracować. Były potem czasy dobre, teraz znowu po prostu wróciły złe czasy i to powiedzmy
Kacper jest większy, Kacper jest cięższy, Kacper jest, powiem tak, wykluczone została u niego niepełnosprawność intelektualna. Testu na inteligencję jeszcze nie dało się zrobić, no bo były wiecznie problemy, bo inna osoba go testowała, też to rzutowało na to, że chciał czy nie chciałby robić, współpracować i tak dalej. Kacper teraz ciężki jest trochę do współpracy z czymkolwiek. Jak chcę coś z nim zrobić, to po prostu nie chce w tym danym momencie i po prostu odmawia tego. Nie wiem, jak jest w szkole, ale podejrzewam, że podobne tego typu problemy też w szkole są na pewno. Raz byłam świadkiem, jak przyszłam do szkoły, Kacper był sadzany na toaletę, bo przyuczają go w szkole toalety i po prostu Kacper jeszcze, mam wrażenie, że jeszcze nie do końca jest na to gotowy, próbują, ale no po prostu nawet Kacper w domu nie wykazuje zainteresowania, żeby w ogóle iść na toaletę, a co dopiero w szkole i po prostu tak się wkurzał, że i nie chciał po prostu wciągnąć na siebie spodni, no bo po prostu nie chciał, nie miał ochoty tego zrobić. I jest dużo takich momentów i podejrzewam w tym momencie, że w szkole ma tego typu problem. Bo przykładowo rano jedzie busem, wszystko jest ok, wsiada normalnie i po szkole dzisiaj mu pierwszy dzień, bo tam w szkole jakieś remonty były, wczoraj nie mógł iść do szkoły, był problem z linią telefoniczną i musiał zostać w domu, czyli tak musiał jeden dzień trochę ferie wielkanocne przedłużyły, no i po prostu musiał zostać w domu, dzisiaj był pierwszy dzień w szkole. I podejrzewam, z powrotem mnie się kierowca pyta, jak już wysiedli, Kacper nie chciał wysiadać z busa, bardzo płakał. Kierowca mi się pytał się, dlaczego tak jest. On nie rozumie, dlaczego Kacper tak ma, że rano jest wszystko ok, a po południu jest po prostu katastrofa. I to już się zaczęło jakiś czas temu i to dobrze, w tym roku nawet się to zaczęło. W zeszłym roku już się powoli zaczynało, już były akcenty tego całego, ale jeszcze go szło ogarnąć. W tym roku już jest po prostu przeważyło to szale, że jest coraz trudniejszy i wszyscy po prostu zaczynają sobie z nim nie radzić. W tym momencie dochodzą rzeczy autoagresja znowuż, bo często jest tak, po prostu nie chce czegoś zrobić, kładzie się na ziemię albo po prostu rzuci się na ziemię, gdzie są, wiecie, jak jest podłoże i są takie z takich ostrych kamyków. Jak dziecko się przewróci, to się rozedrze noga, tak? Kacper po prostu się rzucił dzisiaj mi na ziemię. I mówił, że go boli, mówił ała i tak dalej, ale po prostu sam sobie to zrobił. Zamiast iść do domu, to po prostu nie chciał. Mnie się wydaje, że musiało się coś wcześniej zdarzyć. Teraz są problemy znowu, że też nie chce jeść w ogóle śniadania w szkole od dłuższego czasu. Nie wiem, jak jest z obiadami, muszę z panią po prostu spytać. W domu też rzadko kiedy je śniadanie, no chyba, że coś naprawdę mu smakuje i to są pojedyncze rzeczy. Wcześniej był taki, że próbował wszystkiego, teraz znowu wraca do, można powiedzieć, korzeni i próbuje sam jeść takie monotonne posiłki, makaron, jeszcze raz makaron i nic więcej. Próbował wcześniej brokuła, już fajnie wszystko było, no i od kolejnych tutaj, ile to było, w połowie naszego wyjazdu do sanatorium po prostu się wszystko jakby zepsuło. I od tego momentu po prostu to nie jest to, że jest winą, że sam wyjazd na sanatorium, bo ta faza by tak czy siak przyszła. Kacper jest coraz starszy, zmienia się. No i jest tego typu problem, że on na pewno ma z tym problem też w szkole z jedzeniem.
Dzisiaj zdziwiło mnie, bo wrócił w koszulce z krótkim rękawem i w kurtce i się zastanawiałam, czemu on tak jest ubrany. Patrzę, ubrania nie są mokre, bo myślałam, że zanim otworzyłam plecak jego i zobaczyłam, myślałam, że się brzechtał wodą po prostu w szkole, ale nie, ubrania były po prostu suche. Mam wrażenie, że po prostu nie chciał się przebierać. Samo to, że pośpiech, przykładowo w szkole, no wiecie jak to jest w szkole, z lekcji na lekcję, trzeba się spakować trochę szybciej, jest jakaś nerwówka i tak dalej. Kacper po prostu w ciągu tych wszystkich godzin w szkole, które spędza, bo on nie spędza do godziny 11, nie siedzi w szkole, tylko siedzi za 15:03 i dla takiego dziecka to jest tyle czasu. I po prostu on już jest taki przebodźcowany w tym wszystkim, że ma już po prostu dość. Nieraz jest tak, że w szkole po prostu nie chce iść na przerwę. Dlatego pani, która się nim zajmuje, która mu pomaga się ubierać i w ogóle przebija go, to po prostu gdzieś tam jest przy nim i stara się mu tam pomagać. W każdym razie jest przebodźcowany i nieraz potrzebuje po prostu wyjść do osobnego pomieszczenia. Dzisiaj przychodząc ze szkoły jest coraz częściej, tak, bo to nie tylko dzisiaj i jak po prostu chodził do szkoły też przed świętami, przed tymi całymi feriami wielkanocnymi. Bardzo dużo było momentów, gdzie po prostu przychodził ze szkoły, zjadł, zamykał się w swoim pokoju, przez po prostu jakiś czas nie wychodził, bo nie ma ochoty z nikim być, chce być po prostu sam. I bardzo często się teraz zdarza tak, że jak z nim jeżdżę przykładowo do ATC, czyli do budynku, gdzie odbyła się terapia autyzmu, nie chcę po prostu iść tam, bo jest już po szkole i te parę godzin do tej godziny, jak go odbieram, no nie wiem, która jest 10:30, też robią swoje i cała droga potem. I dlatego on potem nie chce się słuchać w autobusie i tak dalej, i później się kładzie i to jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo ciężkie i dlatego próbujemy teraz załatwić tutaj z kasą chorych transport, przynajmniej na tą logopedię. Dzisiaj byłam u pani doktor mi po prostu wytłumaczyła, że będziemy musieli na razie zrezygnować z myśli posłania go w ogóle na ergoterapię, bo był taki plan posłania go na ergoterapię. Niestety Kacper tak się zmienił. Bardzo duży regres w stosunku, jeśli chodzi o takie zachowanie. No i po prostu powiedziała, żeby nie robić mu stresu i nam stresu, niepotrzebny jest ten kolejny termin dokładki. Szczęście jest takie, no powiedziałam pani, że terapia autyzmu będzie się odbywać na szczęście w szkole, bo jest taka możliwość, miejsce się zwolniło. Kolejna zmiana terapeuty, trudno, ale niestety tak musi być, bo ze względów mobilnych nie damy rady tego po prostu ogarnąć. A szkoda by było, jakby nie miał żadnej po prostu terapii. No i teraz próbuję na logopedię załatwić transport, ponieważ w zeszłym tygodniu byłam totalnie wykończona. Kacper mi leżał na chodniku i myślałam, że nie dojdę z nim do domu, ale na szczęście wstał i jakoś szedł. No i dzisiaj miałam taki stres, bo pani mi powiedziała, doktor, ale przecież on ma 2 nogi, umie chodzić. Ale ja powiedziałam, wie pani co on robi, wie pani jak on się zmienił. On się zmienił w taki sposób, że nieraz się tak położy, zrobi się taki ciężki, albo się zacznie po prostu robić sztywny, że ja nie jestem w stanie go dźwigać. Ja już po prostu mnie wszystkie kości bolą i na jego 21 kg, ja ważę 48 raptem, to jest można powiedzieć jeszcze trochę i prawie połowa mojej wagi. Nie jestem w stanie już tyle dźwigać. Także to jest nieprawdopodobne. W naszym przypadku po prostu nie możemy mieć drugiego samochodu, bo wiadomo, Kacper potrzebuje mnie i
tak samo na pełen etat nie da rady pracować i są momenty, kiedy go muszę często odbierać ze szkoły, kiedy coś się dzieje, kiedy, no nie wiem, chory jest, bo w zeszłym roku też było tak, że często miał problemy z trawieniem, żołądkiem i bólami brzucha, ale ja myślę, że to było bardzo duża kwestia stresowa u niego i często jeśli wywołuje coś u niego stres, wstrzymuje wypróżnianie się i dochodzi do zatwardzeń i po prostu mam nadzieję, że jak pojedziemy tego 17 maja do Centrum Socjalpediatrycznego i jakoś te badania zrobimy, także że jakaś pomoc przyjdzie z tymi lekami, bo już po prostu załamuję ręce. Nie wiem co będzie dalej. Będziemy walczyć, ale po prostu takie problemy przyszły nam. Jest ciężko, dzięki, że jesteście, dzięki, że nas wspieracie. Każda łapka, każde serduszko od Was, każdy kciuk, każdy komentarz chętnie przeczytany jest z wielkim sercem i zaangażowaniem, więc to dodaje nam otuchy tutaj, bo mieszkając za granicą, nie mając nikogo, wiecie jak to jest. Także trzymajcie kciuki za to, żeby dalej się nam udawało. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!